No i witamy w kolejnym tygodniu. Dalej lecimy z podsumowaniem roku. Wyszło nam trochę dłużej niż zakładaliśmy, bo do tej pory udało nam się przeanalizować raz, dwa, trzy, cztery nagrody z listy. No ale co się odwlecze, to nie uciecze, także zapraszamy na kolejną część podsumowania. A za mikrofonem Irek i Piotrek, cześć czołem. No dobrze, ja skończyłem na podsumowaniu, jeśli chodzi o nasz kanał, o subskrybentów, a ty zapowiedziałeś się, że powiesz coś niemiłego dla naszych słuchaczy. No dlaczego niemiłego? No szczerego, tak? Może niektórzy się nie obrażą. No dobrze, czyli moja nagroda społecznościowa niespodzianka roku, niekoniecznie miła, to jest nasz Discord, tak? Czyli Discord DPS-u, na który serdecznie zapraszamy. Tutaj olbrzymie podziękowania dla Konrada, który to zrobił, tak? Bo ja coś tam kiedyś stękałem, przybąkiwałem, ale to Konrad tak naprawdę zakasał rękawy i wszystko zrobił, nie? Zrobił ten Discord, rozkręcił, w ogóle pozakładał kanały, nam tam podpowiadał, jak z tego korzystać. Ludzi gdzieś tam powciągał, jakoś to porozsiewał, że w ogóle ktokolwiek tam pies z kulawą nogą się pojawił, a okazało się, że naprawdę bardzo ciekawi ludzie się tam zlecieli. Także wielkie podziękowania dla Konrada. Ale wiesz co, olbrzymia niespodzianka, to chyba jedno z takich naprawdę najmilszych dla mnie zaskoczeń w tym roku było, bo dla społeczności, tak, która się u nas na Discordzie pojawiła, bo ja pamiętam, jak zakładaliśmy kanał, to bardzo liczyłem na to, że będziemy właśnie troszeczkę omawiać też i te cięższe tytuły, cięższe tytuły, jakieś strategie, jakieś głębsze analizy. I że będzie dyskusja. I że będzie dyskusja, że się pojawią tacy zboczeńcy trochę jak my, którzy troszeczkę więcej też grają w pojedyncze tytuły, nie tylko skaczą sobie po kolejnych grach i że po prostu jakiś będzie fajny ferment. Tak, ale okazało się, że komentarze YouTube niekoniecznie są taką dobrą przestrzenią do dyskusji, nie? Tak. Znaczy to są wymiany dwóch zdań i tyle, no. Tak, to znaczy to w ogóle chyba nie jest dobra przestrzeń do dyskusji, tam się po prostu pisze jakieś jedno zdanie, tak, fajny odcinek, no i tyle, no dzięki mogę napisać, tak naprawdę. Oczywiście i tak dziękujemy za te komentarze i to nie jest tak, że one nie są dla nas miłe, prawda, ale mówię, mi się w mojej głowie marzyło, tak, coś więcej, ale to było tak naprawdę mój błąd, tak, że czegoś takiego się spodziewałem, natomiast Discord jest właśnie tym miejscem, gdzie możemy się wymieniać swoimi przemyśleniami, swoim doświadczeniem, też często kłócić, tak? Nie zawsze się ze sobą zgadzać, tylko to, co mi się bardzo podoba, to, że są fajne, ciekawe dyskusje, jest dużo klepania się po pleckach, tak? I jakby wiesz, jeden coś mówi, drugi mówi tak, wiesz, łączy nas ta sama pasja, nie? Tak, i trochę też gry, no trudno, żeby ludzie tutaj przychodzili na Discord, którzy się z nami zupełnie nie zgadzają, tak? Ale też zapraszamy jak najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że też pojawiają się i ostrzejsze dyskusje, ale zawsze jest super kultura i naprawdę wymiana, co mi się najbardziej podoba, to jest wymiana na argumenty, bo ja naprawdę jestem w stanie dać się przekonać na wiele rzeczy, natomiast właśnie no, chciałbym usłyszeć coś, czego nie zauważam, tak? Bo też nie jestem, w żadnym wypadku nie jestem wszechwiedzący. Wiesz, bardzo mi się podoba to, że to jest, mimo wszystko, to nie jest jednolita banieczka, tak? To nie jest tak, że tam wszyscy grają albo tylko lubią paksy, czy osiemnastki, czy nie wiem, co my tam jeszcze mamy, jakieś splotery, czy tego typu rzeczy, bo wiesz, jest na przykład Miłosz, tak, czyli inny 8.9, który ma kilka ukochanych hybryd, jak Feudum, jak Oath, lubi lacerdowe gry, ale co jest ważne, on podchodzi do tych gier też krytycznie, tak? Czyli nie na kolanach. Ja na przykład mam z tym problem, że często jak jakąś grę uwielbiam i ktoś napisze coś krytycznego o tej grze, nawet kiedy ta krytyka ma ręce i nogi, to od razu w głowie mi się pojawia no głupi jest, tak? Nie rozumie tej gry, jest za głupi na tą grę, nie? Zamiast właśnie jakby też spojrzeć z innej perspektywy, no. Tak, wykazać się empatią, że no pewnych rzeczy może nie zauważył, nie? A może te rzeczy nie są dla niego właśnie wartościowe i nie robią na nim większego wrażenia. To, że mnie gdzieś tam urzekają, tak jak z tym kodeksem, to ktoś inny może stwierdzić, że no dobra, spoko tytuł, nie? I tyle, albo wręcz nieciekawy. Natomiast Miłosz na przykład nie ma tego problemu. Mamy trochę miłośników na przykład żetonówek i jakichś takich olbrzymich gier wojennych, co dla mnie jest w ogóle kosmosem. Ale wiesz, fajnie, że tacy ludzie w ogóle się u nas pojawiają, nie? I też czasami coś ciekawego napiszą i też, wiesz, czasami grają w inne gry, czyli na przykład coś, co my gdzieś tam ogrywamy mniej lub bardziej. Mamy trochę miłośników abstraktów, także no
To jest fajne według mnie, jak ta banieczka nie jest taka zupełnie jednorodna. To zawsze coś ciekawego się z tego wykluwa i dlatego mówię, zapraszam jak najbardziej na ten nasz Discord, jak ktoś chce, jak coś go, że tak powiem, chwyci za serce, to żeby śmiało czy wchodzić w dyskusję, czy samemu jakieś wątki rozpoczynać, bo myślę, że czasami fajne rzeczy się dzieją. I mówię, bardzo mnie cieszy jakby też ilość tych osób, bo ja myślałem, że założymy tego Discorda i będę tam ja, Konrad, ty i nie wiem, ktoś tam przez pomyłkę to kliknie, ale szybko ucieknie, nie? Z krzykiem, a okazuje się, że parę osób jest i wiesz, i memy są jakieś śmieszne, że dużo jest właśnie przez śmiech, dystansu też mają bardzo dużo ludzie do siebie, często się śmieją sami z siebie, z jakichś tam swoich błędów. Nie zapomnę tam jakichś tekstów, że ktoś zastanawia się nad Kickstarterem Hands in the Sea. Mówi, no ale to za 3 lata dopiero przyjdzie, najwcześniej, nie? A wyskakuje doktor Mike, mówi, panie, w 3 lata to się dom buduje, a nie grę kupuje planszowo, nie? No i wiesz, tak trochę człowiek też śmieje się, ale tak się zatrzymuje, myśli, no ale kurde, trochę coś w tym jest, nie? Że w 3 lata to się trochę dużo rzeczy może wydarzyć, takich bardziej, że tak powiem, złożonych niż pudełko z odrobiną drewienką. Tak, ja zawsze dlatego rezygnowałem właśnie z Kickstarterów, no bo gusty się zmieniają, nie? 3 lata temu grałem też w zupełnie inne gry. Rok temu jeszcze były 18, myślałem, że będę grał 18 cały czas, nie? Więc no to jest duże ryzyko zainwestowanie pieniędzy, a one tak, nie są tanie. No i na pewno nie jesteś odosobniony, no przecież ja do dzisiaj pamiętam, jak żeśmy na placu zabaw, żeśmy snuli 30-letnie plany ogrywania 17, tak, 18-17, czyli gry na, nie wiem, 5 osób i 13 godzin, chociaż tam chłopaki w Krakowie pewnie to do połowy albo niżej nas ścinają, ale dla takich żuczków jak my, to pewnie to jest pół doby. No nie da się, no pewne rzeczy się nie da niestety, znaczy przynajmniej ja nie jestem w stanie. Bardzo też mnie cieszy kontakt na gdzieś tam Messengerze tym DPS-owym też właśnie z pomysłami czy tam z zapytaniami, więc no to jest miłe, że właśnie tworzy się grupka ludzi, bo pamiętam jak ja zawsze szukałem, jak zaczynałem się interesować sploterami, jak za cholerę nie było nigdzie wokoło osób, a tutaj no przynajmniej masz tą osobę, która mieszka na drugim końcu Polski, ale cię wirtualnie poklepie po plecach, mówię, no jakbyśmy mieszkali blisko, to byśmy pograli, nie? Ale przynajmniej masz z kim pogadać, wymienić doświadczenia na temat tych gier, które kiedyś były zupełnie taką niszą w niszy, no. Więc to jest bardzo miłe. To prawda, zawsze możesz zagadać właśnie do nas i powiemy, że fajna gra, no ale niestety niedostępna, przykro mi. Aj, Boże, no ale dobra. Ale z ciekawostek, Horses Carriage po 160 zł już chodzi. No, można ale... się bawić. No ta gra jako euro jest świetnym przykładem gry euro, tak jak miłośnicy Lacerdy i tak dalej, to tutaj mogą spokojnie grać, ale od Splotera ja oczekuję zupełnie innej rozgrywki, którą daje mi powiedzmy w tym czasie Great Zimbabwe, dzięki tym zmiennym poprzez bogów, rzemieślników, artystów, mapa modułowa, surowce na mapie, które się zmieniają, to jest po prostu, każda rozgrywka będzie totalnie inna. A w Horses Carriage tego nie widziałem takiej zmienności, nie było tych bogów, nie było tych elementów, które by tak wywracały tę grę, więc... No ja cały czas czuję, że Horses Carriage nie dałem wystarczających szans, ale ona nie dała sobie dać szansy, gdyby działała na 2-3 osoby, to ja bym dał jej szansę, bo te budowanie fabryki to był mechanizm, który mi się bardzo podobał. Zresztą ta sprzedaż też, wciśnięcie się w te okno, to były fajne pomysły, ale niestety 4 osoby grały, mimo że symultanicznie, to jednak to zajmowało dużo czasu w ciszy tak naprawdę, jak przy po prostu układaniu puzli. A jeszcze dorzucę tylko jedną rzecz, bo ty porównałeś ją z Great Zimbabwe, a dla mnie najważniejsza rzecz, bo te wszystkie rzeczy, o których powiedziałeś, to zgadzam się, ale najważniejsza rzecz to jest ilość narzędzi do tego, żeby gracze grali ze sobą. W Horses Carriage to są okienka sprzedaży i ten bardzo fajny, sprytny suwaczek. No właśnie, bo tam zabawa kolejnością, ale jesteś z przodu, i podkradanie albo ostatni sprzedajesz. No, i to jest cała interakcja. Tak, tam więcej osób tam może faktycznie się kończy jeszcze podzespoły. To też jest, wiesz, to też jest kolejny zarzut, że to się nie skaluje, nie? Ilość tych podzespołów się nie skaluje z ilością graczy. Ale dobra, to mówię, to nie jest odcinek o Horses Carriage, taka ciekawostka tylko.
Chyba że przejdziemy już miękko do nagrody Smutek Roku. I ją tam No to wrzucisz. słucham pana. Wiesz co, u mnie smutkiem roku to są tak naprawdę dwie rzeczy, takie brałem pod uwagę, czyli te moje zamiłowanie do bitewniaków, czyli Infinity Guild Ball, to roztrzaskało się po prostu o ścianę nazwaną rzeczywistością. I wiem, że tutaj nie ma szansy, żeby to zaistniało. No i dla mnie takim wielkim nieobecnym w tym roku był Doomtown. Pamiętam, ile ta gra mi dała radości, jak podnieceni po prostu opowiadaliśmy po pierwszych rozgrywkach, po tych pierwszych wyjściach na rynek i strzelaninach, jak bardzo ten tytuł jest pojemny, jak możliwości daje kombinowania, ale też jak różne są te drużyny, którymi się gra, nie? Ty jako szeryf, ja jako przestępca. No naprawdę żałuję, że w tym roku nie udało się pograć w ten tytuł. Oczywiście na to miejsce wskoczyły inne super gry, no ale no kurczę, no. No tak, człowiek chciałby najlepiej w 15 gier naraz, nie? Jakoś grać, gdyby to było możliwe. No tak, no ja w Doomtown też bardzo bym chciał pograć, chociaż według mnie to jest bardzo trudna i nieoczywista też gra, przynajmniej dla mnie. Ale zestawiając ją z Seventh Sea, równie trudną i nie taką oczywistą, to serce bardziej bije mi w stronę Doomtowna. Nie wiem, czy poprzez klimat. No Seventh Sea, mimo że mi się bardzo podoba, cały czas mam z tyłu głowy takie wrażenie, że to jest Ireland and Sea na gigantycznych sterydach. Trochę. Taka, że takie przepychanie po tych polach, nie? Że jednak dużo ciekawsze były te akcje w Doomtownie, to chowanie się do sklepu, strzelania. Jestem tutaj, tu już tu mnie nie wygonisz. Ale to są wciąż takie wierzchołki góry lodowej. A czy powiem ci... Nie, mi się wydaje, że w jedną i w drugą grę zdecydowanie za mało pograłem, nie? Żeby jeszcze móc ten, ale jak pierwszy raz słyszałem z tym Ireland and Sea porównanie, Seven Sea, no to chciałem ci dać w mordę, nie? Dobrze, że nagrywaliśmy to zdalnie, ale powiem ci, że im dłużej gram, to troszeczkę też zaczynam czuć ten vibe, nie? Więc musiałbym cię teraz przepraszać, więc może coś jest w tym nagrywaniu zdalnym dobrego też. Ale w jedną i w drugą grę bym chciał więcej pograć, nie? Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Na pewno Seven Sea mimo wszystko, mimo że też jest ciężką grą, złożoną, myślę, że jest prostsza do grania niż Doomtown. Bo tam masz dwie płaszczyzny, ten poker, czyli ta ręka pokerowa plus ręka po prostu zwykłych postaci, ekwipunku i to tak jakby dwie niezależne, tak jakby dwie gry w jednym. Tak, ale wiesz co, mnie najbardziej w Doomtownie, to co mnie najbardziej fascynuje i najbardziej obezwładnia, to jest to decydowanie, wiesz, kiedy zrobić shootout, kiedy uciekać, chować się, kiedy gonić wsadzić kogoś. Ego w kieszeń i po prostu cofnąć się z rynku. Dobra. Tak. Przekonałeś, że wiesz, mnie. Czy ta lokacja jest warta tego, żeby tutaj się o nią strzelać, prawda, jakie mam szanse i tak dalej. Także to mi się wydaje takie bardzo trudne, nie? Żeby nie było, w Seven Sea też są naprawdę ciężkie i trudne decyzje, ale to jest dla mnie, taki już poziom naprawdę, póki co ponade mną. No dobra, a mój smutek roku będzie krótki, bo nie chcę tutaj się rozwodzić, bo to jest dla mnie strasznie smutna rzecz, to jest po prostu granie na żywo, face to face, no strasznie mnie to boli, że z roku na rok coraz mniej gram na żywo i no na razie to wygląda kiepsko, nie? Po prostu, no rodzina, tak, przede wszystkim dzieciaczki, ale no nie wiem, będę walczył, tak, ale to jest dla mnie największy smutek. No dla rodziny też jest ważne twoje zdrowie psychiczne, nie? Niestety trzeba umieć też czasem wyjść z tego kołchozu, żeby po prostu się odświeżyć psychikę, nawet tą higienę psychiczną, bo to ładuje baterię. To tak jak wiesz, pójdziesz na koncert czy gdzieś, to wrócisz po prostu, dobra, to dawaj tą taczkę gówna zarzucaj i jedziemy. Nie, tu ja się w pełni zgadzam, natomiast wiesz, no są po prostu obowiązki, tak? No obowiązki zawsze będą. W chłopakach z baraków, nie? Ale wiesz, bardzo fajny przykład mi opowiadał tutaj właśnie tam na siłowni, tam trener mówił, że miał taką parę, którą trenował i właśnie małżeństwo, no i też mieli dziecko, im się pojawiło i mówi, facet przychodził, a żona wokół tego z wózeczkiem po prostu, wiesz, rundki robiła, a później się zamienili, później ona wróciła, wiesz, po macierzyńskim i on z tym dzieckiem zasuwał,
dookoła tam sobie rundki robił, a ona w tym czasie sobie robiła trening, nie? Więc no kwestia, myślę, dogadania, bo to parę godzin, raz na tydzień, dwa, no to jak psu zupa się po prostu należy każdemu, żeby po prostu nawet mieć z tyłu głowy świadomość, że do czegoś tam czekam. Że za tydzień, dwa będzie ta nagroda, nie? Ten suchar będzie rzucony, no to przynajmniej zacisnę zęby, dobra, i jeszcze dam radę, no bo no musi być jakaś nagroda, bo kurczę, no to zajechać się to tak jak w korpo, nie? Zażynasz się, zażynasz i później w pewnym momencie coś pęka i mówisz, dobra, no to pierdzielę to. Nie, no zgadzam się, no mówię, będę walczył. Myślę, że to dotyczy wielu z nas, no takie są dziwne czasy, że brakuje czasu na wszystko. Tak, to prawda. No ale mówię, no jakby się zgadzam z tym wszystkim i ten przykład z wózeczkiem, tak, i siłownią jakby propsuje. Tylko to było jedno dziecko, nie? A tu jest trójka, więc jeszcze jak było jedno i dwójka, to jakoś to ogarniałem. A przy trójce już się zaczyna robić naprawdę srogo, ale wiesz, no pomalutku myślę, że to się będzie zmieniać. Tak? No rosną też te dzieciaki w przedszkole, no. Tak, tylko no właśnie teraz, wiesz, no idzie do przedszkola i 2 tygodnie choroby jest. No tak, to teraz się nie uniknie tego. No na tym polega zabawa, tak? Więc tak się łatwo mówi, nie? Wysłać do przedszkola, ale kończy się tym, że połowę czasu i tak choruje w domu. No ale dobra. To był Przejdźmy do pocieszenia. Pocieszenie roku, no to jest to granie online, tak? Ja mówię pocieszenie, ale naprawdę jestem wdzięczny czy Konradowi, Igorowi, Bartkowi, Elvisowi, tak, którego tam wspominałem w kontekście Transhumanity, Łukaszowi Sir Jane, tam żeśmy troszkę pograli w Pamira, Tomkowi Miesięcjuszowi, z którym w Renesans trochę dużo graliśmy bardzo w Renesans, przepraszam, bardzo dużo żeśmy grali w Renesans i trochę też żeśmy pograli w Grę o Tron, to moje jedyne partie też w Grę o Tron. No i Igora wprowadziłeś w Netrunnera i parę innych tytułów. Tak. No i z Igorem sporo żeśmy nawet tam gier pogrywali. Niestety nie było w tym roku Maćka Piwo w Netrunnera. Kurczę, jest mi tak głupio, naprawdę jest mi tak wstyd, jeżeli Maciek tego słucha, to no to ale to mówiłeś, nie chcesz grać nieprzygotowany przychodzić. No. Tak, ale wiesz, on się mnie pytał, pamiętam w listopadzie poprzedniego roku, przed świętami, ja mówię, no może w święta coś się uda i wiesz, i minął ponad rok i się zesrałem, no, nazywając rzeczy po imieniu, ale tak jak mówisz, no jest mi jakoś tak głupio mi po prostu przychodzić na Jana, tak, gdzie on naprawdę się stara, fajne deki buduje, fajne rzeczy, już jest naprawdę sensownym graczem i ja tak czuję, że jak przychodzę, to lepiej jakby zagrał sobie z no-name'em, wiesz, o dowolnej godzinie, a nie on jeszcze biednie się dopasowuje, żebym ja pousypiał dzieciaki i dopiero gdzieś tam po nocy on będzie z takim leszczem, jak ja zarywał nocki, także no, ja muszę to ogarnąć, nie, ale to nie da się wszystkiego. Ale to też widzisz, nie? To też jest jeden z tych powodów, dla których kiedyś się śmiałem, tak? Znaczy śmiałem się, to może za dużo powiedziane, ale tak mówiłem, no dobra, nie masz czasu grać właśnie tam w LCG, nie masz czasu budować deków, ale masz czas, wiesz, zagrać w 5 różnych euro, do takiego abstrakcyjnego gracza mówiłem, a teraz sam to czuję, nie? Że no nie mam czasu budować tych deków i po prostu odpalam kodeks i w trakcie partii buduję. Nawet nie chodzi o zbudowanie, tylko zapoznanie się, no, żeby wiedzieć, co chce grać, nie? No tak, nawet tyle, dokładnie tak. No dobra, u mnie pocieszenie roku to jest po prostu, no pokazuje tą głupotę po prostu, która się wokół tego hobby krąży, przynajmniej jeśli chodzi o moje podejście do tego hobby. No i zakup dodatku do ARX, wielkiego pudła. Podniecanie się tym, że w pudle do dodatku są tacki na elementy z podstawki. Mogę sobie teraz elementy z podstawki kupić, włożyć w ładne plastikowe tacki. A dlatego głupota, bo no ja wiem, że kampania, no jeśli raz uda się zagrać, to będzie święto. Jest to Oath razy 2. Jest to gigantyczna opowieść. Mnie bardzo fascynuje, ale myślę, że na samej podstawce się głównie skończy nasza przygoda z ARX-em, bo sama podstawka jest genialną grą, to o tym będę jeszcze tam powiedzmy mówił więcej w kolejnych tam nagrodach, ale no takie właśnie pocieszanie poprzez zakupy to jest największa głupota, jaką tutaj gracz może sobie robić po prostu, bo jest to no jak sikanie po prostu w spodnie. Przez chwilę jest ciepło, ale zaraz tego żałujesz. Nie? Więc tak wyglądają te pocieszenia właśnie w świecie planszówkowym.
No dobra, to jeszcze moje pocieszenie tak nie wyglądało. Ale dobra, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy, że tak powiem, na smutno nie zajadał smutków jakimś delikatnym zakupem dodatku, czy nowej gry, albo 4. Także tak. A później mówimy, że hobby jest toksyczne. Tak, no ale mamy przynajmniej, wiesz. Jak wszyscy po prostu naćpani szukają to wykupić. No. Dobra. No mów ty. Dobra, no to słuchaj, no to odnośnie ćpania i używek, no to może Nagroda Królowej Jaskini Hazardu teraz przyznamy, czyli ja mówię, jak mówię Jaskinia Hazardu, to zawsze mi moja mama staje przed oczami, jak byłem mały i były te takie tabory, takie jakby cygańskie i w środku tak tam się wchodziło po takich schodkach i tam były automaty na żetony, nie, porozstawiane i jak tam baraki człowiek poszedł, tak, baraki z gierkami, no. Jak tam człowiek poszedł i miał te parę złotych, to tam siedział po prostu cały dzień, by tam siedział 2 tygodnie i by szczał w te gacie, jak ładnie powiedziałeś, robił pod siebie, nic by nie jadł, tylko by po prostu ostatni pieniądz sprzedałby nerkę. To był taki pierwszy kontakt z mocną dawką uzależniającej endorfiny, dopaminy, wszystkiego naraz po prostu. Te błyski, te odgłosy po prostu, ten przelew pieniędzy, to po prostu na dziecko to działało, jak po prostu by dostało heroiny. Siedziałem przy tych automatach, patrzyłem, nawet pieniędzy nie miałem, ale tylko kurczę, tak, patrzenie. Te animacje, nie? Te animacje się oglądało czasami przez 15 czy 10 minut, jak już człowiekowi się pieniądze skończyły, tylko się patrzyło, co tam się odgrywa na tych automatach, na tych ekranach. A nie wiem, czy wiesz, w Krakowie mają muzeum gier konsolowych i po prostu sobie wykupujesz na kilka godzin i po prostu jak mały dzieciak napierdzielasz te wszystkie gry. Można grać. No. Ale wiesz, dzisiaj to już w ogóle wszystko na Steamie tam za parę złotych można kupić. Ale ta fizyczność tego automatu, nie? To jednak te przyciski, które wciskałeś, to było genialne. Zgadza no to mów, mi się ta nagroda skojarzyła z takimi grami, w których czuję się tak pokerowo, hazardowo, nie? No ale zobaczymy, co ty tam z taką szulernią. To dawaj. Tak? Znaczy, no ja tutaj jeśli chodzi o konkurencję, no to były wszelkiego rodzaju trick-takery przede wszystkim. Nine Lives taki bardzo agresywny trick-taker, bo widzisz, co mają inni i po prostu łatwo zaatakować przeciwnika. Jekyll i Hyde, no jeden z nielicznych dwuosobowych trick-takerów, który działa i to bardzo dobrze, o tym mówiliśmy. No Skull Kingu wspominałem wiele razy właśnie, bo to jest taki trick-taker, który prezentuje w ogóle, o co chodzi w trick-takerach, to właśnie tym. Ale też w kwestii właśnie takiej inwestycji, kasy i tak dalej, no to Modern Ale też, poczekaj, ale Skull King tych też chyba, że tak powiem, nagrodę publiczności by zgarnął, nie? U ciebie. Tak, jeśli chodzi o przyswajalność przez współgraczy, łatwość wprowadzenia w ten świat trick-takera, no to zdecydowanie... I radochę, nie? Z gry też. Tak, to Skull King. No ja Modern bardzo lubię. Graliśmy kolejne gdzieś tam partie się pojawiały i coraz bardziej się Jak? Jeszcze raz? Modern Art. Modern Art, okej, dobra. Art. No była ta piękna akcja z tym podwójnym obrazem, po prostu no genialne to było. Ale tak naprawdę tytuł przyznaję Mahjongowi, też poznany przez Konrada. To jest gra, w której najbardziej czuję tą taką hazardową, pokerową właśnie dawkę uzależnienia. No. To ryzyko właśnie, ta pula pieniędzy, która po prostu krąży między nami i nagle wysokie stawki, nie? Tak, wysokie stawki, tracisz nagle 3/4 forsy i weź się teraz odbij. Więc ja daję to Mahjongowi. No a ty co masz tam w Jaskini Hazardu? Wiesz co, no dla mnie Jaskinia Hazardu to będą te automaty, do których po prostu, wiesz, które połykały żeton za żetonem, nie? Które jakby miały niezaspokojony apetyt, w sensie grałeś partię, tylko się kończyło, od razu następny żeton. Gry, którymi się nie mogłeś nasycić. Tak. I to będzie zbiorcza nagroda, no bo musi być przekręt dla gier Sidlina. Ja wiem, że ja się powtarzam z tytułami często, ale to znowu jakby jeszcze wracam do tego, o czym kiedyś mówiłem, że ja raczej będę się kręcił wokół gier, które naprawdę gdzieś tam skradły moje serducho i w które non-stop duszę, nie? Więc jak wspominam o innych tytułach, to będę mówił, że podobało mi się, ale niekoniecznie moja topka, powiedzmy. Natomiast to, co jest w mojej topce, to będą te gry z Sidlina, nie wszystkie też, bo sobie sprawdziłem i mam na przykład ponad 30 partii Puzzle Strike'a, chociaż jakbym sobie policzył zapko, to by co najmniej jeszcze się potroiła pewnie ta ilość partii. We Flash Duel mam niby 11 tylko partii, tylko tam nie wiem, czy pamiętasz, się gry to takie malutkie meczyki, nie? Więc spokojnie to można razy 4 do 40 Pierwsza osoba, która zdobędzie 3 partyjek. 3 punkty. Tak jest, przemnożyć Flash Duel.
No i kodeks, nie? Który znowu nie jest już taką lekko, szybką, krótką grą, nie? Bo te wszystkie gry, one się bardzo szybko, bardzo rychle się kończą, prawda? Puzzle Strike, Flash Duel, Pandante na przykład też ma. Pandante akurat nie jest aż tak bardzo z mojego topu, ale to za chwilkę. Natomiast kodeks już jest dłuższą grą, no ale też te 30 partii nastukałem. A gdybym miał możliwość więcej, to ta liczba byłaby naprawdę zwielokrotniona. I wiesz, nawet te gry, które lubię i doceniam, ale niekoniecznie są właśnie w moim topie, jak właśnie Pandante, to mam 14 partii, Wiomi 1 i 2 mam tam około 17 partii, więc wszystkie te gry cechuje to, że tylko kończę partię i chcę kolejną zagrać. Tylko kończę kolejną i chcę jeszcze jedną. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nawet ten kodeks, nie, który, no, mówię, jest cięższą i dłuższą grą, taką bardziej wymagającą też zdecydowanie. Nie wiem, czy pamiętasz, jak żeśmy grali na przykład tego Flash Duela, bo ja najwięcej z tobą grałem na żywo we Flash Duela i ile razy jak kończyliśmy partii, to ja od razu mówię, zagrałem jeszcze raz. Ty się zawsze śmiałeś, ja nie wiem, czy ty się śmiałeś po prostu ze mnie, czy ze mnie, że jestem taki głupi, że w taką nie, to się wpisuje tą metaforę automatu, wiesz, że wrzucasz pieniążka, dobra, teraz się odegram, dawaj jeszcze jedną partię. Dokładnie tak było, niestety, ale dokładnie tak było, bo nigdy nie mogłem wygrać oczywiście, no ale to już inna Nie, no wygrywałeś, no. No, raz na 7 partii. No tak maszyna wydaje, no. 70% wrzucasz, 30 wydaje. No, dobrze ci poszło, się śmiałeś ze mnie, jak przegrywałem 3-0. Ale mówię, no fantastycznie, po prostu tak ciężko mi wskazać jakąś inną grę, właśnie nie Silinową, która by miała aż taki duży, no dobra, no są tytuły, które chcę zagrać od razu, ale wiesz, że i kolejną, nie? Może też ze względu na to, że one się naprawdę szybko kończą, nie? W większości, więc ta nagroda Królowej Jaskini tutaj pójdzie. No i tyle, tak? Powiedzmy na razie, jeżeli chodzi o tę nagrodę, więc dawaj, co tam dalej. No tutaj nagrody to ja nie mam. Nagroda klepania się po pleckach. Dobra. No to nagroda klepania się po pleckach będzie nie dla nas, tylko dla mnie oczywiście, niespodzianka. I za co chciałem się poklepać po pleckach? Mało zakupów. Żeby nie było tak różowo, to oczywiście te zakupy, które byłyby też kompletnie właściwie bez sensu, ale mimo wszystko póki co je racjonalizuję, jestem z nich zadowolony, tak, czyli kodeks właśnie i Puzzle Strike. No i Flash Duel też w sumie, faktycznie. Ale wiesz, nie tylko w tym roku bardzo mało kupiłem gier, bo nie wiem, no chyba te 3 kupiłem, może coś jeszcze, jakaś jedna gra. W tamtym roku też, nie wiem, 3-4 tytuły kupiłem, także naprawdę przez cały rok kupiłem tak za dużo gier, ale tyle, co kiedyś nawet nie w miesiącu, tylko potrafiłem w jednym tygodniu, miesiącu czasami kupić, więc no jakby ograniczenie tych zakupów jest mimo wszystko in plus. Natomiast, w ogóle bardzo mało śledzenia premier, tak, też coś, co kiedyś można powiedzieć, że takie natręctwo miałem, nie, jak podjadanie z lodówki, że cały czas odświeżałem tylko jakieś tam premiery z nadplanszy. Natomiast w zamian, to co mi się bardzo podoba, to dużo więcej czasu na po pierwsze granie, no fakt, że głównie online, ale zawsze, w te gry, które naprawdę mi się podobały, które są tym moim topem topów, i też więcej czasu gdzieś tam na jakieś właśnie analizowanie ukochanych tytułów, zastanawianie się nad strategiami, tak jak mam tam chwilę, gdzieś na coś czekam i mam chwilę spokoju, tak nie mam możliwości zagrać, ale mogę sobie coś tam pokombinować. Tutaj na myśl mi przychodzi kodeks, czy Jekyll i Hyde na przykład, gdzieś tam, wiesz, czytanie sobie artykułów, analiz tych tytułów, jak grać lepiej, tak, jakieś pomysły, tak, jak można zagrać i później, żeby przetestować to już w rozgrywce. Także taka nagroda klepania się po pleckach z mojej strony. Znaczy, no ja też tutaj w tym roku, no tak naprawdę z takich dużych gier, no to tylko ten Ark z dodatkiem, ślimaki, no dużo było takich małych gierek właśnie trick-takingowych, bo tutaj ten rok to jest też takim zakochanie się tym trick-takingiem, bo to ty w zasadzie wprowadziłeś do naszej gry. No i plus Oinki, to też malutkie gierki, które się świetnie sprawdziły z tego względu, że lądowały rzeczywiście na stole, że gdzieś tam z sąsiadami, z nami takimi karzelowymi były ogrywane, więc dlatego też się pojawiły. No właśnie, ale mówisz na przykład, że kupiłeś kilka trick-takerów, ale one wszystkie były ogrywane i to część z nich to chyba już tak, że podejrzewam, że te karty to zaraz będą do wymiany, nie? Więc no to jest to, co ja bym chciał, tak, żeby moje gry spotkało, że po prostu do zdarcia, do zajechania tych kart, żeby one się zużyły, a póki co to kolejna warstwa kurzu głównie. No ale dobra, no tak.
No dobrze, to przejdźmy teraz Nagroda Janusza Roku. Też tutaj podpisałeś to jako zbiorcza nagroda. A, to mały spoiler, faktycznie. Ty chcesz coś dodać od siebie, czy ja mam zacząć? Znaczy to ja tylko wrzucę tutaj moją nagrodą Janusza było niekupienie basa Splotera przy cebulo, żeby nie użyć tego słowa, ale zachowanie pieniędzy w portfelu. Często się zarzuca Sploterowi, że ich gry nie są warte tej ceny. Ja zawsze ten argument olewałem, ale tutaj w przypadku Busa uważam, że gra nie jest warta tej ceny. To znaczy, ja Basa strasznie lubię, mam w niego tam prawie 20 partii i nie chodzi mi o ilość elementów w grze, ale jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to jednak ta kwota 400 zł jest dla mnie nie do zapłacenia. Bo jest to świetny tytuł, bardzo taki ciężki filler, no bo to tak naprawdę gierka nie jest długa, tylko no znowu tak jak porównując z Great Zimbabwe, no to nie ma tej zmienności. Tam mapa jest stała, no zmieniają się te budynki, co oczywiście generuje różne partie, ale wiemy, że mniej więcej w którym kierunku się będzie ta partia rozprzestrzeniała i to, co powiedział tam chyba ten Dimitri właśnie, że jednak jest to abstrakt, nie? Świetny. Jak się nazywają? Brain Games? Brain Games, tak. Świetny, bardzo krwiożerczy, wredny, ale ponieważ mamy print and play i jakoś nikt o niego nie woła, to wydatek tutaj prawie 400 zł, to dla mnie zbyt wysoka cena na tą grę. Nie no, cena jest sroga. Tam faktycznie tych komponentów tak jest nie za wiele, natomiast ja strasznie nie lubię tego argumentu. Mi chodzi, bo ja mogę zapłacić, wiesz, tak. Chodzi mi o pomysł. Tak, ale ja właśnie nie do ciebie piję, nie? Tylko do tego, że ludzie często mówią, że no ale tam jest mnóstwo komponentów drewna i tak dalej. No kurczę, no to chyba ludzie pomylili trochę hobby, nie? Jak chcesz na kilogramy coś kupować, to możesz sobie właśnie figurki same kupować, Transformersy, jakieś milion super fajnych rzeczy, nie? Gadżetów. Tutaj kupujemy grę, tak? Pomysł, gameplay, a nie figurki. Chociaż rozumiem, że to jest też ważne dla części ludzi, ale no jeżeli gra nie jest najważniejsza, to myślę, że może inne hobby, nie? Natomiast ja powiem tak, że cena jest sroga. Jakbym miał ekipę i bym grał to w miarę regularnie, tak, nie wiem, po 10 razy w roku, to bym zapłacił te 400 zł. Jakby płakałbym, ale bym zapłacił, bo to dla mnie to jest gra akurat warta nawet takiej ceny, ale do regularnego ogrywania w miarę, nie? A jeżeli właśnie mamy w to zagrać raz na 3 lata, no to nawet jakby 100 kosztowała, to w tym momencie to dla mnie nie ma sensu. Kupować i trzymać, wiesz, 3 lata pudło na tym, żeby no jakby co innego odpalimy. No trudno, nie zagramy w Busa. Dobra, to ja przechodzę do mojej zbiorczej nagrody Janusza Roku. I to będą nasi kochani wydawcy, ale tak naprawdę głównie, nawet bym powiedział głównie zachodni, chociaż polscy też. I tu będzie mały rant, wiesz, bo ja nie pamiętam, kiedy ostatnio czytałem. Dobra, są wyjątki. Nie? Ty na przykład dałeś Galaktę, kilka tych fajnych tytułów powydawali, nie wiem, Station Falla, nie wiem, czy to w tym roku jeszcze John Company był, czy w poprzednim. No są też mniejsi wydawcy, nie, którzy na przykład skupiają się na grach dla dzieci, tam nawet mają całkiem zróżnicowaną ofertę i sensowną, ale jakby ci, co wiedzą, to wiedzą, nie? Bo naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio czytałem na przykład premiery z nadplanszy, a jakieś 2-3 lata temu to naprawdę ja potrafiłem po kilka razy w tygodniu tak sobie przyglądać to. Ilość szrotu, który jest publikowany, jeszcze krojenie tych gier, no i przy okazji frajerów z kasy, że wiesz, jest jakaś podstawka i od razu jest do tego wydawanych 5, 7, 9 czasami dodatków. Ja już nawet nie śledzę hype'u na BGG, wiesz, coraz bardziej jakby dociera do mnie to, że BGG to jest głównie jeden wielki słup ogłoszeniowo-reklamowy, nie? Że tam naprawdę ludzie przychodzą po to, żeby nakręcać się, hype'ować wzajemnie, zagrać jedną partię i zacząć ten cykl hype'u od nowa na kolejną grę, a najlepiej na 4 naraz. I wiesz, dla mnie to jest naprawdę wyczyn ze strony wydawców, jeszcze raz, nie tylko polskich, że wypuszczają gry tak przeciętne, tak wtórne, tak zbędne, że już nawet nie chce mi się na kiblu poświęcić dosłownie 10 sekund, żeby przeczytać jakiś pitch tej gry, nie? Że wiesz, o co mniej więcej chodzi w grze, co będziemy robić, tak, i jaki jest cel. I później ewentualnie stwierdzić, czy na tej podstawie
czytam coś dalej, tak? Czytam jakieś komentarze, czytam instrukcje być może, patrzę jakie mechaniki, jakieś tam zdjęcia i tak dalej sobie oglądam, czy jakiś filmik o tej grze. Naprawdę jest... Ja nie mówię, że nie wychodzą dobre albo świetne, albo wybitne gry, natomiast jest przerażający zalew przeciętności, wtórności i bym powiedział takich gier, które są gorszymi, zubożonymi klonami gier, które już od całych dekad, od 2 No, ale dekad na przykład ale widzimy też dostępne na opinie rynku. graczy, którzy mówią, no okej, to jest średniaczek, no i co z tego, nie? No i ludzie tego chcą po prostu. Że chcą zagrać, kupić grę, którą zagraną 2-3 razy i tyle. Znaczy nie, ja to rozumiem, ja rozumiem też jakby wydawców, że oni muszą zarabiać pieniądze, być może to, znaczy, być może im to się faktycznie, ale wiesz, nie rozumiem po co wydawać na przykład 8 deck builderów, zamiast zdecydować się na 2 najlepsze z tych 8 i wydać tylko te 2, nie? Tego modelu na przykład biznesowego nie rozumiem, nie? Być może on ma sens, a być może to jest jakieś, bo wiesz, nawet koszt przygotowania tych gier, oddzielnych druków i tak dalej, to są chyba olbrzymie koszta, nie? Czy nie lepiej byłoby zwiększyć jeszcze na przykład nakład tych 2 najlepszych deck builderów z tych 8, dajmy na to, i wiesz, to samo o memory mogę powiedzieć, o każdej innej kategorii, o worker placementach, o każdej innej grze, nie? Że jest tak dużo podobnych, wtórnych gier, że myślę, że spokojnie można by się zdecydować na 2-3 najbardziej zróżnicowane, czy najbardziej wybijające się, czy nawet najbardziej nahypowane, tak, żeby zarobić po prostu Na pewno gry. jest to mocne nasycenie rynku i to widać. Mam wrażenie, że wszyscy trochę czekają, kiedy to walnie, nie? Że kiedy minie ta złota era i rynek się nasyci na tyle, że właśnie przestaną przyjmować takie ilości. No widać na przykład w tych noworocznych postanowieniach coraz więcej osób mówi nie kupować gier, nie wspierać wspieraczek, nie? No nie wiadomo jak to jest z postanowieniami noworocznymi, ile to potrwa, ale widać, że to nie tylko nas drażni, ale też no, ludzie mają, którzy grają dużo, mają tak jakby no przesyt, widzą te regały uginające się od pudeł i się zaczynają zastanawiać, no ale no kurczę, po co mi te kolejne pudło, no do czego? No i być może w końcu będzie jakaś taka cezura, która spowoduje, że wydawcy będą musieli się bardziej postarać, żeby skraść serce tego odbiorcy, nie? Że nawet ci nowi gracze po zagraniu jeden, drugi raz, no mówię, no graliśmy na tym spotkaniu z tymi nowymi osobami, znaczy, bo to takie rodzinne spotkanie, to Res Arcana i później ten Catan, gdzie Catan no jest no stary klasyk, nie? No ale no widać było te uśmiechy na ich twarzach poprzez właśnie tą interakcję, tą radość po prostu blokowania. A tutaj z drugiej strony taka łamigłóweczka, siedzimy, notujemy sobie, coś się dopytujemy, a to jak działa, a to. I nie było tej towarzyskości tutaj, nie? Więc no zobaczymy, no, jak to się potoczy dalej. No my jesteśmy już trochę na innym etapie, na pewno nie jesteśmy targetem wydawnictw, no, poza tam wyjątkami takimi jak właśnie Galacta, która wydaje naprawdę ciężkie. Zresztą Portal też gdzieś tam stara się te perełki Wiesz co, wydobyć. tak, ale wiesz, ale mi nie chodzi o to, że każdy wydawca ma nagle wydevelopować i stworzyć nowego Pax Renaissance'a, nie? Mi chodzi o to, że naprawdę gry są poniżej przeciętne, nie? Ja na przykład słucham sobie Gradanie i naprawdę to jest już taka woda po kisielu, taka jak ty to mówiłeś, lemoniada, tylko że bez cytryn, tak, żeby nie była zbyt mocna. Te wszystkie jakieś fromaże, te wszystkie, Boże kochany, wykreślanki, tylko 8 wykreślanek w jednej i tak dalej, no litości, ile tego jeszcze ma być, tak, ile to jeszcze można męczyć tego pingwina i ja rozumiem, że oni chcą zarobić pieniądze, mają do tego prawo, ja mam prawo po prostu powiedzieć, że to jest brawo wydawcy, o tak powiedzieć. I mówię, nie wszyscy, ale ci, których to dotyczy, to doskonale sobie z tego zdają sprawę, o, tak powiem. No dobrze, to przejdźmy teraz do nagrody Rozczarowanie Roku. No to słucham pana. Wiesz co, u mnie o tą kategorię walczyło kilka tytułów, no bo Dune Imperium mnie niestety wynudził, Black Rose Wars, ten Rebirth wspomniany już, no ale tutaj... wiesz co, na sekundkę ci się wetnę, na przykład ostatnio też z paroma osobami rozmawiałem, już nie będę zdradzał też, że tak powiem, ksywek, żeby na widły ich nie ale też mówiły na przykład, no
coś tam sobie gadamy i ktoś, wiesz, w ogóle niewymuszone mówi, no bo zagrałem na przykład ostatnio, zagraliśmy Black Wars, Rose Wars. Black Rose Wars, czy jak to tam się nazywa. I że no spoko ale wiesz, i takie, że mech, nie? Że mech po prostu. I to też jest ciekawe, nie? Że ten tytuł, w ogóle wiesz, ja tej gry w ogóle nie znam, nie grałem, nie poruszałem tego tematu, jakoś sami ludzie tak rzucali, nie? Więc chyba twoje odczucia też nie były takie odosobnione. Odosobnione, no, bo dużo fanów też. Tylko, że ja teraz na tym etapie, na którym jestem, jeśli chodzi tego, czego ja szukam w grach, to tak jak powiedziałeś w Transhumanity i to mają też splotery, ten element, kiedy gracze mają coś do powiedzenia, jeśli chodzi o, nie wiem, chociażby czas trwania rozgrywki, a nie znoszę gier, w których po prostu gra mi narzuca czas gry. No i tutaj palmę pierwszeństwa daje Paganowi, który no po prostu musisz tymi kroczkami przeczłapać te 2 godziny, żeby tego przeciwnika ugryźć. No i zestawienie tego z Netrunnerem, myślę, że dlatego tutaj mnie tak rozczarowało, bo w Netrunnerze partia potrafi trwać 15 minut. W Netrunnerze 2 strony to są 2 różne gry, to są 2 zupełnie podejścia, a tutaj te karty tak naprawdę nazywają się trochę inaczej, a rozgrywki są bardzo podobne, więc ja niestety, ale tutaj się rozczarowałem właśnie grami, w których widzę taki mechanizm wydłużania partii. Więc no ode mnie takie rozczarowanie. Dobra, no to u mnie rozczarowanie roku to będzie gra, o której był nawet odcinek u nas na kanale, ale ojciec dyrektor kazał to wykasować, więc to tyle w ramach pluralizmu w mediach, opinii w mediach. Nie no, to jest fakt, że to jest tylko jedna partia, 5-osobowa w Modern Art, ale mocno się zawiodłem tą grą. Już tam nie chcę wchodzić w szczegóły, co za długa, przede wszystkim po prostu dużo za długa. Później gadałem na przykład na Discordzie, co jest ciekawe, i żeby było też uczciwe, graliśmy w 5 osób i ja byłem jedyną osobą, która była niezadowolona, wszyscy pozostali byli zadowoleni przy stole, nie? To też taka uwaga. I później jeszcze gadaliśmy na Discordzie na przykład i chłopaki na przykład z Krakowa, właśnie Xenir Gralatolol, mówili, że oni w 40 chyba na 40-45 minut grają partię 4 albo 5-osobową. Ale u nas tak jak gramy, to też to jest godzina z kawałkiem, więc dlatego ja nie puściłem tego materiału, bo tak przesłuchałem go i doszedłem do wniosku, że żadna ze stron nie miała konkretnych argumentów. Zarówno ja broniąc tej gry, tak jak ty atakując, że uważam, że powinniśmy w ten tytuł głębiej wejść, żeby móc nawet wytoczyć takie bardzo konkretne argumenty. Ja myślę, że wrócimy do tematu Modern Arta, tylko właśnie jeśli trochę więcej pogramy, jeśli będzie oczywiście czas, albo tak jak mówiliśmy, więcej pogram z chłopakami i powiedzmy też będę mógł w stanie ci opowiedzieć więcej o tej grze, bo no, ten manewr, który tam poszedł ostatnio, no, do tej pory pamiętam z tym podwójnym obrazem, gdzie ten obraz dostałem za darmo, nie? Tak jakby żonglując pragnieniami tych pozostałych graczy, wpisując się odczytując to, co oni będą planowali w swoich ruchach, nie? Także no, rozumiem rozczarowanie, no bo jednak gra też z dużą taką reputacją, ale myślę, że warto popróbować jeszcze dać jej szansę. Dobra, no jak będzie że tak powiem, jak ojciec dyrektor zarządzi, to zagramy. Dobra, nowość roku. Masz coś? Halo? Jestem, tak się właśnie zastanawiam, no bo tu jest... No możesz szukać, możesz tam 7 tytułów rzucić. Znaczy tutaj 3 tytuły tak jakby o tą palmę. No to stopniuj napięcie, dawaj. Wiesz co, znaczy ja bardziej to odczytuję trochę jako zaskoczenie, bo nie mogę powiedzieć, że Katan jest nowością, ale tak naprawdę Katan to jest gra, którą w tym roku podniosłem z 6 do 8 ocenę. Ja od Katana nie zaczynałem swojej przygody z planszówkami, on gdzieś tam został odhaczony w międzyczasie tak zwanym, no i poszła 6 tam na BGG jako taka no kategoria gry familii czy typu Ticket to Ride i tym podobne. I ostatnimi czasy na kanale Legendary Tactics pojawił się jakiś taki poradnik dla początkujących strategiczny do Katana.
filmik ma tam chyba z 12 minut, a jest naszpikowany po prostu no, taką merytoryką, jest tyle informacji, że myślę, kurczę, no to nie jest ta gra, którą ja zapamiętałem, nie? Zresztą, żeby było ciekawiej, koleś ma też takiego fajnego ranta na Katan, jak bardzo ta gra mu się nie podobała, ile czasu minęło też zanim do tej gry tak jakby dojrzał, zrozumiał, zobaczył w niej potencjał. No i ze mną trochę było tak samo właśnie, że ten Katan zupełnie inaczej na niego patrzę, bo no te moje hobby tak jakby zatoczyło koło po tych, wiesz, po tych zakochiwaniu się we wszystkich tytułach leci, odrzucaniu wszystkich jak leci, pogoni za coraz bardziej ciężkimi grami. No ten Katan jest takim powrotem tak jakby do początku, ale już z zupełnie inną perspektywą, bo widzę teraz... Do tych czasów, kiedy lałeś w gacie, tak? Tak jest. I widzę teraz w tym Katanie grę, przy której rozumiem trochę tak jakby geniusz tej gry, że w tą grę mogą zagrać początkujący gracze i się w nią świetnie bawić na tym etapie losowości, negocjacji i tak dalej, ale też mam już zasubskrybowanego kolesia, który gra tylko w Katan, kanał prowadzi ileś tam lat, opisuje, wiesz, strategie, ruchy, jak w LCG-ach. Jak w LCG-ach po prostu, wiesz, różne rozwiązania, otwarcia i tak dalej i patrzy na tą grę pod takim bardzo matematycznym kątem, co z czym się łączy, więc pod tą taką warstwą towarzyskiej gry kryje się taki no naprawdę fajny potwór, jeśli chodzi o możliwości kombinowania, więc a przy okazji no straszliwie prostych zasadach. I jest to też taka dla mnie miła odskocznia od tej komplikacji, którą nam serwują często teraz współczesne gry, gdzie masz wrażenie, że to jest komplikacja dla samej komplikacji, kurczę. Że jak zdrapiesz trochę tą warstwę tych mechanik, przedrzesz się przez ten gąszcz, to zostajesz tak naprawdę z prostą grą, która została bardzo po prostu zaciemniona przez dodawanie mechanik, a wiesz dobrze, że można było połowę wyrzucić i by działało, więc dla mnie takim zaskoczeniem właśnie w tym roku jest ten Katan. I jest też gra, która myślałem, że mi się nie spodoba, bo ja jakoś nigdy do gier Langa nie czułem za dużej sympatii, a Ang znowuż też trafił w bardzo ciekawy moment. Był tak w miesiącu, w którym graliśmy w takie ciężkie tytuły w stylu Pan Lodowego Rodu czy Zakaz na Gwiazdy i Ang był takim balsamem na te rany, nie? Taką kontrą do gier, w których stawka cię aż dobija, aż czujesz jej ciężar, nie? Bo nie zrozumie źle, Ang to nie jest gra, w której po prostu sobie frywolnie grasz jak chcesz i nie ma to żadnych konsekwencji. Tak, ale jest tutaj moment nadgonienia, odbicia się, zawalczenia w kolejnych rundach o powrót do stołu. I jestem pełen podziwu dla geniuszu konstrukcji tej gry, bo zestawiając na przykład z Kemetem, gdzie może i też trochę tematycznie podobna, ale i stylistycznie, gdzie tak jakby ta ilość kafelków, która jest w Kemecie i decyzji, które się z tym wiąże, w bardzo prosty sposób została wtłoczona dla mnie w Angha poprzez jedną umiejkę Boga i te tam, nie wiem, 8 umiejek do wyboru, z których sobie ustawiamy w trakcie rozgrywki naszą frakcję, nie? I każda frakcja ma te same umiejki, więc jest dostęp, że nie muszę patrzeć, co ty masz, bo ja wiem, co ty masz, bo mam to samo. A jeśli chodzi o ilość decyzji i możliwości, to dla mnie jest ten sam poziom, co w Kemecie, nie? Który ma te 4-5 tacek tych kafelków różnych supermocy, którego ogarnięcie wymaga ilość tam partii. Ja po 2 partiach już w Anku się naprawdę zakochałem. Dzięki też świetnej skalowalności, bo jest to jeden z nielicznych area control, który działa na 2 i 3 osoby. No jest ten motyw tego łączenia, którego nie jestem fanem, ale są scenariusze, gdzie możesz grać bez tego łączenia bogów, czyli tych 2 graczy, którzy tak jakby przegrywają, łączy się w jedną frakcję. Bardzo mi się podoba to, jak odkrywam tę grę. Mam teraz partii tam z 15 z tego, co patrzyłem. I za każdym razem, po każdej partii, całkiem sporo. Tak, po każdej partii mówię, ty zobacz, jak masz, twój Bóg ma taką umiejętność, że zagrywa 2 karty, jak połączysz tą kartę z tą,
to ci wyjdzie fajne kombo, nie? I cały czas trochę operowanie takimi shenigansami, że im więcej wchodzisz w tę grę, poznajesz tych zasad, to dostrzegasz rzeczy, które na początku były niezauważalne. I to jest bardzo satysfakcjonujące, nie? Potrafisz się lepiej obronić przed pewnymi atakami, nie? Jesteś świadomy tego, że w taki i taki sposób ktoś może dokonać tego no, solidnego takiego ataku i zdobycia dużej ilości punktów. No a trzecią grą, która się będzie powtarzała tutaj u mnie kolejny raz, to jest Arx Colawerle. Zaskoczenie z tego względu, że znaczy po pierwsze ja do tej gry w ogóle nie miałem żadnych oczekiwań, tylko tam Galatolik zaproponował rozgrywkę i zagraliśmy i te pierwsze partie były z tendencją spadkową, że tak powiem, ta ostatnia partia na TTS-ie to była w takim rozkroku, czy to w ogóle jest gra dla mnie. No ale kupiłeś. Ale totalnym, tak, kupiłem, bo coś za mną chodziło. No, tu jest ta inna kategoria, ale ta gra nie pozwoliła o sobie zapomnieć. Zmusiła mnie do zakupu po prostu i na stole to odbiło, wiesz, od tego takiego spadkowej tendencji odbiło mocno w górę i no tutaj po prostu no, muszę przestrzec osoby, które będą chciały spróbować w tę grę, że pierwsze partie są zazwyczaj niesatysfakcjonujące. Mało kto po pierwszych partiach w Arxa powiedział, że kurde, fajne. Być może ta nasza partia na 3 osoby... No bo ty żeś bardzo fajnie wprowadził w to. Być może tak, że ja już miałem jakieś doświadczenie i tak jak grałem z Mateuszem, go wprowadzałem, czy Marcinem, to już tam na pewne rzeczy zwracałem uwagę, żeby powiedzmy uniknąć jakichś podstawowych błędów, nie? No bo gra pozwala sobie sterować nią jak my chcemy, trochę jak w Paxach, nie? Zresztą no, to jest też autor Pamira zrobił tę grę, więc no, dużo się mówi o tej grze, że jest to taka kwintesencja właśnie Ruta, Oath'a i John Company, nie? Że to tak jakby te pomysły z tych gier tutaj zostały pięknie zaprzęgnięte, więc no dla mnie olbrzymie zaskoczenie, bo jesteśmy w takiej manierze trochę już starych dziadów po prostu zrzędzących, więc no jest to ja tutaj mam zdanie odrębne mam, nie? Że nie jesteś starym dziadem? Nie, że starym dziadem to nie, z faktami się nie dyskutuje, natomiast nie, ja bym powiedział, że krytycznie podchodzimy. Przecież my w dalszym ciągu lubimy poznawać nowe gry i zagrać nową grę, ale no mamy po prostu już pewne wymagania, no i tyle. Już każdej nowości z premiery z nadplanszy nie musimy odpalić, nie odpalimy i nie zachwycimy się. To jedno jest, można zagwarantować. O. No więc u mnie, jeśli chodzi o takie zaskoczenie, no to z zaskoczeniem rzeczywiście chyba będzie najbardziej Ankh w tej kategorii, bo po Arksie tak naprawdę niczego nie oczekiwałem, nie? I to było, to zaskoczenie było takie no, bardzo mieszane, a Ankh taki trochę, Ankh i Catan to były takie właśnie gromy z jasnego nieba, nie? Nie no, powiem ci, że tak jak opowiadałeś o tym Ankhu, to aż bym sam zagrał, nie? Jestem ciekaw. W Catan nigdy nie grałem, może wstyd się przyznać, ale też jak pierwsza myśl, jak zacząłeś mówić, to myślę o Boziu, ale jak zacząłeś mówić o tym, że jakieś strategie nagrywają i tak dalej, to na przykład bardzo chętnie bym sobie taką widziałeś Legendary Tactics, to jest jeden kanał, a drugi to, nie wiem, podrzucisz, tak? Bo tak. Mniejszy kanał. No, ale to najpierw zacznę od tego Legendary Tactics, bo to mówię, 11 minut, a to pokazuje, no zmienia perspektywę bardzo patrzenia na tą grę. I właśnie bym sobie to zobaczył i na tej podstawie zaczął się zastanawiać, czy wiesz, czy dalej faktycznie mnie to może zainteresować. Tylko znowu, to jest gra wielosobowa, nie? No ale Tak. Z trzeciej strony, no to właśnie, no faktycznie w to można z babcią zagrać. Wiadomo, na pewnym poziomie, ale da radę. Także to też jest olbrzymi plus, także no zobaczymy. Dobra, to moja nowość roku, to będzie delikatny przewał, bo ja tą grę poznałem w tam późnym grudniu 23 roku, ale to będzie Codex. To będzie moja, to krótko i zwięźle. Tu jeszcze delikatnie odsyłam do poprzedniego odcinka, jak powiedziałem, jeszcze parę słów, może się coś pojawi, jakieś słówko na temat tego tytułu.
A właśnie to od razu, wiesz co, przejdę sobie do następnego jakby, do następnej kategorii, czyli nagroda Meltdown roku, tak, czyli taka gra, na którą po prostu się rozpłynąłem, bo w tamtym roku ja Ale zagrałem... meltdown to jest, bo sprawdzam aż sobie w słowniku, meltdown to jest taki napad bardziej złości, że to jest taki, to cię tak trafia, że to często przy autystykach się pojawia właśnie, widziałem, że to jest właśnie taki bardziej w kierunku, nie wiem, że się zamieniasz w diabła tasmańskiego, nie? Że szalejesz po prostu. A to widzisz, to może jestem idiotą, nie? I nawet Nie. to znaczy, używam słowa, którego nie jestem w Ja się z takim spotkałem znaczeniem, bo ty mówisz, w twoim rozumieniu jest to Dobra, gra, no u mnie chodzi o grę, na którą się po prostu rozpływam, nie? Jak w nią gram, to po prostu motyle w brzuchu, tak? I ja w ubiegłym roku zagrałem ponad 60 no niezapomnianych partii w Renesans, naprawdę fenomenalnych. Spędziłem cudowne chwile z tam też wcześniej wspominanymi Flash Duel czy Puzzle Strike'iem. Tam było mnóstwo właśnie tego szybszego bicia serca, drżenia rąk i czułego wyzywania się od fajansiarzy w Pamirze czy w Transhumanity. Natomiast ta gra, przy której no, rozpływam się już od ponad 30 partii, tak? To nie jest dużo, ale mimo wszystko to jest kodeks, tak? I naprawdę wynik, to co się dzieje na stole, a z reguły dzieje się bardzo źle, bo jestem zdecydowanie poniżej przeciętnym graczem w kodeks, to nie ma dla mnie znaczenia, wiesz? To są po prostu ochy, achy, cmokanie z zachwytu, błogie wzdychanie i ilość decyzji, które tam jest, taktycznych, strategicznych, ilość sprytnej gry, ilość niuansów w każdej najdrobniejszej akcji, ile tam na końcu, najważniejsze, ile tam jest po prostu gry i to nie takiego puzzla, nie skomplikowanej, trudnej, zaciemnionej zagadki do rozwiązania, o której też wspominałeś przed chwilką, tylko prawdziwej gry. Ty robisz jakiś ruch i ja mam teraz 5-7 opcji taktycznych, strategicznych, krótko, długofalowych, jak to skontrować. Wybiorę jakąś kontrę, ty masz analogiczną sytuację i tak się, wiesz, tak się takie zapasy w kisielu, prawda, obślizgłym, gdzie próbujemy, żeby nasze na wierzchu wyszło. Ta ilość takiej naprawdę prawdziwej, ciekawej gry, to jest coś, co mnie absolutnie rozkłada na łopatki. Także to jest mój no ja to nazwałem Meltdown roku, ale no po prostu ta gra, przy której się rozpływam. O, może tak, jak w masełku. No to u mnie, jeśli chodzi o, w moim rozumieniu ten meltdown, czyli taka furia, no to jest to odwoływanie rozgrywek, spotkań chwilę przed spotkaniem. To jest po prostu coś, nad czym się, wiesz, pracuje przez cały tydzień, żeby się udało, spinasz kciuki, umawiasz się na konkretny tytuł, akurat pod tą konkretną liczbę osób i ktoś się wykłada, no i niestety wtedy jest ból straszny. A drugi taki meltdown to kiedy próbuję umówić się na spotkanie z chłopakami. Pytam, kto przyjdzie, to pierwsze pytanie, a w co będziemy grali? Gówno. No kurde, nie wiem, dla mnie spotkanie jest no wiadomo, że każdy ma gdzieś tam swoje priorytety. A najgorzej jeszcze jak powiesz, a w co chcecie, bo ty z reguły mówisz, możemy zagrać w co chcecie, to słucham propozycji. Tylko właśnie dopasować taką grę, która będzie pasowała no, wszystkim po prostu, no bo da się znaleźć takie gry. No. Tak, da się. Tylko trzeba chcieć. No. Więc no, to pokazuje tą trudność tych spotkań, nie? Że mamy te spotkanie raz w tygodniu, czasem się przeciąga do raz na 2 tygodnie i człowiek no, chodzi wokół tego gdzieś, chce żeby było grane, no, ale nie zawsze się udaje, no, też trzeba to zrozumieć, bo są sytuacje jakie są, więc trzeba się cieszyć, że w ogóle mamy tutaj ludzi, którzy nadal dopisują tutaj, jeśli chodzi o czas i możliwości, może czasem rzadziej, ale udaje się mimo wszystko raz na jakiś czas zagrać. Tak, no mówię, ja nie będę tutaj, że tak powiem, złorzeczył, bo nie mam moralnego prawa, bo no ja prawie odpadłem w tym roku z grania face to face. No mam nadzieję, że ten rok będzie lepszy po prostu. Dobra, następna kategoria. Bardziej może trochę na wesoło. Brainworm roku. Zaraz się okaże, że też znowu. Brainworm, czyli to są piosenki Zbigniewa Martyniuka, które po prostu słyszysz przez cały dzień w swojej głowie. Tak? Coś, co za tobą chodzi. Dokładnie tak. Coś, co za tobą chodzi, nie daje ci spokoju, okej. To jest dokładnie Zbigniew Martyniuk, czyli zły brat bliźniak Zenka Martyniuka. No tak. A w moim przypadku
To będzie kodeks. Niespodzianka, surprise. Kodeks. Powiem ci, ile ja siedzę, planuję, kombinuję, zmieniam na niecałych 40 kartach w ramach tej jednej mojej frakcji. Tych kart jest dużo więcej, tak, w grze, ale ja na razie gram tylko jedną cały czas frakcją. W niej jakby, jeżeli chodzi o tą rozbudowę techów, to jest tam 36 kart plus 3 bohaterów, więc niecałe 40 kart. Ja jeszcze na chwilę wrócę jeszcze raz do tego, że mówiłem przy okazji gry o Tron LCG i Netrunnera, że tam są kosmiczne opcje budowania. To jest półprawda, właściwie chyba nieprawda do końca, bo na niskim poziomie grania to jest prawda, nie? Że masz, wiesz, 500, 800, 2000 kart i teoretycznie prawie wszystko ze wszystkim możesz połączyć, nie? Więc jakby liczba kombinacji to tam pewnie jest większa niż ilość atomów we wszechświecie. Ale prawda jest taka, że na wysokim poziomie to się kończy tym, że są 2, 4 najlepsze deki. Nie? Takie deki, które biją wszystkie pozostałe. Nie? Właśnie przez to, że możesz łączyć wszystko ze wszystkim. Nie? Po prostu a śmiesznie, będzie bo to, kombinacja najmocniejsza. To trochę mi przypomina Keyforge'a, nie? Ludzie tak zarzucali mu, że no tutaj talie są, jedne są słabe, drugie mocne, a tak naprawdę spojrzeć na to teraz z perspektywy takiej trochę bardziej osoby zaawansowanej w takich, tak jak mówisz o grze o Tron czy coś takiego, no to wychodzi na to samo, że są po prostu talie, które są obiektywnie mocne, dobrze skonstruowane, dobrze naoliwione i tyle, i nie pogadasz. Tak, no. tak. Ale okej, nie? Jakby wróćmy na ten niższy poziom kombinowania, gdzie tego kombinowania jest ogrom. To drugi problem z LCG-ami, znaczy problem, to jest ich cecha, nie? Bo wiesz, część ludzi ma na to czas i to ich strasznie jara, ale to jest po prostu to, że to zajmuje mnóstwo czasu, nie? Zanim zbudujesz średnio działający deck, to pewnie zbudujesz ze 20 kompletnie niedziałających. No dlatego dla mnie to są wykluczające się hobby. Na przykład bitewniaki to jest jedna gałąź, LCG to jest inna, bo no po prostu ten czas wokół tych gier jest no, potrzebny po prostu, no, żeby tak, dobrze się cieszyć tą jest potrzebny, wiesz, ludzie, którzy są szczęśliwymi, teraz się narażę. Posiadaczami mniej niż trójki dzieci? Też, ale przede wszystkim, którzy są szczęśliwymi kawalerami, to i tak grają z reguły w jednego LCG głównego i mają jednego na odskocznie. Czyli jednego, wiesz, grają tak mocno, że tam bawią się może w jakieś turnieje i tak dalej, a drugi mają taki, żeby sobie, wiesz, dla odmiany, nie? Trochę sobie odpocząć i też się pobawić. No tak jak ten Mistrz Go właśnie. To jest raczej max. Konrad mi polecał tą książkę właśnie, tam też on przez całe życie grał w Go, ale właśnie w odskoczniach tam sobie czasem pykał te ichnie szachy, tak, żeby właśnie, być może dla takiej właśnie psychicznej odskoczni. Tak, żeby odpocząć. I wiesz, żeby nie było, nie? Jak budujesz te deki, nawet te marne deki, to nie jest stracony czas, nie? Bo to jest jednak nauka. Poświęcona na bolesną, znaczy czas poświęcony. A być może coś tam się zobaczy, naukę. Nie, no na pewno coś zobaczysz, chociażby to, że coś nie działa kompletnie. Ale wiesz, to jest jedna rzecz budowania, a później jeszcze każdy taki deck musisz przetestować przynajmniej w jednej rozgrywce, tak? Więc tego czasu naprawdę dużo. I teraz cyk, na biało wjeżdża kodeks, gdzie masz zagwarantowane, no bo przetestowane, tak? Te deki są spójne, nie da się ich rozbić, tak? Te paczuszki po no szczególnie, że Cyril jest znany tak z tego, że te swoje gry do upadłego testuje, nie? A później jeszcze wydaje edycję kolejną, jeśli gracze coś odkryją, co mu się nie podoba. Tak, no a tutaj jeszcze za kodeksem stoi 10 lat już w boju, tak? Na turniejach, które są do dzisiaj rozgrywane. Cały czas, no. Znaczy w developmencie też, ale mówię już o tym wydanym kodeksie, który no cały czas turnieje są grane, tak? Także tam są jakieś małe, wiem, że na turniejach tam na przykład testują jakieś małe rzeczy odnośnie balansu, ale zasadniczo to są naprawdę maluteńkie zmiany, nie? Ciut. I wiesz, i wjeżdża ten kodeks i to wiesz, na takim naprawdę już bardzo wysokim poziomie grania. Wjeżdża ten kodeks, gdzie masz zagwarantowane, że twój deck jest nie tylko co najmniej przeciętny, ale jest co najmniej kompetytywny, to znaczy z tym deckiem możesz iść na turniej dowolnej rangi, tak, rangi mistrzowskiej i możesz go wygrać z tym deckiem, nie? Nie ma tego problemu, że musisz coś budować, zastanawiać się, czy masz te karty, czy nie masz, już tam w LCG w jakim sensie mówisz deck, że masz deck? No bo tam deck tworzysz w trakcie rozgrywki, tak jak w Dominionie. Ale bierzesz z określonej puli kart, tak? Zawsze przychodzisz z tym samym deckiem 40 kart.
Aha, o to wiesz, ci chodzi, i okej. ja przyjdę na ten turniej, ty przyjdziesz i przyjdzie jakiś Z tam frakcją po mistrz prostu, i... bierzesz czarną frakcję, powiedzmy, tak? Tak, no powiedzmy, tak, czarną frakcję i tam masz te 39 kart i koniec, nie? Okej. Nic nigdy nie dokupujesz, nic nigdy nie zmieniasz, tylko to co, liczy się tylko skill, tylko twój skill, zarówno budowania w trakcie partii, bo to jest już część partii, prawda? Jakby ten rozwój technologiczny, co z tego, to się nazywa kodeks, tak? Czyli z tego jakby deku, z którego budujesz w trakcie rozgrywki swoje armie, co dorzucisz do tego deku, którym będziesz grał faktycznie, runda po rundzie, bo co rundę się dorzuca 2 karty, a czego nie dorzucisz, tak? I liczy się tylko skill, tak? Czyli czytanie stanu gry i reagowanie, przewidywanie też trochę tego, w co przeciwnik będzie szedł i reagowanie na to. No widzisz, Także a ja Brainworm roku. zadałem pytanie właśnie, co powoduje tego robaka w mózgu, nie? Dlaczego gra wskakuje ci do głowy i za tobą chodzi? Tam pamiętam w poprzednim odcinku pytałem cię o Pamira, znaczy jeszcze poprzednim, dlaczego Pamir jest twoją ulubioną grą, dlaczego Pamir za tobą chodzi? No u mnie tutaj tym Brainwormem roku jest oczywiście ten Arx, który za mną chodzi cały rok. No i w moim odczuciu, tak analizując sobie te gry, które uwielbiam, które powodują to, że myślę o partii, to jest tak jakby styczność wyzwania gry z moimi możliwościami. I jeśli te pułapy są troszkę rozjechane, to znaczy, że wyzwanie jest wyżej niż moje możliwości, ale wciąż jestem w stanie ogarniać, to pojawia się takie u mnie przyjemne poczucie, że jestem w stanie doścignąć ten sufit. I on powoduje, że cały czas ta rozgrywka, te różne zagrania w mojej głowie pracują, bo jestem w stanie ogarnąć moimi możliwościami to, co oferuje gra. Bo są gry, które mają tak jakby niskie te wyzwanie, no i po prostu przychodzę, gram i zapominam, ale są gry, gdzie te wyzwanie jest dla mnie zbyt duże. Zbyt wysokie. I tutaj na przykład taki, wydaje mi się, że Renesans czy PAX będzie dla mnie takim duży, że mój mózg, przychodzę, gram, bawię się fajnie, ale nie jestem w stanie wyciągnąć takiej ilości informacji, żeby to zajęło mój mózg, nie? Żeby to chodziło. A Arx na przykład jest na takim etapie, ta podstawka, że jestem w stanie przeanalizować tą sytuację, która się wydarzyła i sobie dopowiedzieć alternatywne historie, możliwości. Pewnie gdybym w takiego Pamira pograł więcej, to wskoczyłby na ten właśnie pułap tego przyjemnego takiego poczucia, kurczę, złapię tego króliczka, nie? Ale ty w Pamira dobrze grasz. No bo tak, wiesz, lubię eksperymentować i czasem ten eksperyment się udaje. Czasem się udaje. Nie. W Pamira nie ma wstydu według mnie. W Pamira nie ma naprawdę wstydu. Wiesz co, u mnie na przykład taką grą... Bo ty na przykład lubisz gry, które cię przerastają. To tak maksymalnie mam wrażenie. Ale niekoniecznie. Na przykład w Horse's Carriage pamiętam, że już to budowanie zniszczyła fabryki cię ta fabryka. już było dla mnie stresujące. Bardziej stresujące było i ja ci powiem, że ja już kilka razy później się zbierałem, zwłaszcza jak była wersja online, żeby pograć i odpuszczałem, bo po prostu ta gra była dla mnie jak praca. Wiesz, ja się łapałem na tym, że naprawdę jak musiałem coś zrobić, to wolałem popracować w tym czasie niż odpalić ten. To już był dla mnie ta granica pomiędzy wysiłkiem, który jest prawie jak praca, a jeszcze przyjemnością z grania był w złą stronę. No takie gry jak wiesz, jak większość abstraktów, nie? Ja jestem zdecydowanie za mały i za głupi na nie. Na przykład w go nie chcę grać, bo nawet nie chce mi się, wiesz... Nie mam czasu, nie mam możliwości, żeby się bawić w jakieś czytanie strategii, otwarć mi i tak cały dalej. czas w Homewardsa brakuje takich fundamentów, żebym się poczuł pewnie w tej grze. Mimo że tych zasad nie ma dużo, cały czas mój mózg nie potrafi tego ogarnąć, żebym ja zaczął z tych zasad korzystać w sposób taki satysfakcjonujący dla mnie. No, cały czas się mylę, cały czas się dopytuję, czekaj, to statkiem, to ze względu na statek patrzę, jakie akcje mogę wykonać, czy ze względu na świat. Mówisz, no to ze względu na kolor, nie? Aha. No tak, ale to wiesz, no to dobrze sobie zdawać sprawę z tego, nie? Że po prostu niektóre gry gdzieś nie klikają, nie? Po prostu nie klikają. Czasami są zbyt skomplikowane, a czasami po prostu coś Mimo, że mam ochotę ją zgłębić, no ale
jest gdzieś ta bariera. Dobra, czyli co teraz nam zostaje? Ja mam najlepsza gra. asynchroniczna gra roku. Tak. No nie wiem, czy u Ciebie to będzie, bo ty raczej unikasz chyba grania online, ale zaraz zobaczymy. No to niespodzianka będzie Codex. Powiem Ci, to jest fenomenalne, jak ta gra dobrze działa asynchronicznie. Ja nie lubię z reguły grania asynchronicznego. Tutaj jest parę wyjątków, na przykład sploterów, większość sploterów, ale dwuosobowych tylko i wyłącznie. Na przykład Antiquity mi się nieźle gra asynchronicznie, Food Chain w miarę się dobrze gra. Z reguły to muszą być gry, gdzie twoja tura jest dosyć długa, czyli wykonujesz albo dosyć złożone takie, wiesz, kombogenne akcje, na przykład w Antiquity nie planujesz sobie mniej więcej rozbudowanie na przykład tego domku, prawda, wysłanie robotników i tak dalej, to jednak jest dosyć złożony proces, albo jest naprawdę dużo do analizy w twojej turze. Tutaj przykład niech będzie renesans, nie? Gdzie masz niby tylko 2 akcje, ale opcji jest multum. No i czasami są takie mega rundy, gdzie jak odpalisz swoje tablo, to nie zrobisz 2 akcji, tylko zrobisz 7 na przykład akcji, czy 9. Więc te gry się dobrze gra synchronicznie z reguły. No abstrakty też często się dosyć dobrze gra synchronicznie, bo tam jakby ilość tych możliwości, tak, jest też taka przygniatająca, ale wracając do kodeksu, no ta gra mnie po prostu fascynuje, tak, ale świetnie się gra, ona została stworzona do grania synchronicznego, w sensie tam całą rundę przeciwnik może pójść do domu na miesiąc, na rok, wrócić za rok, ty tylko mówisz, co wykonałeś, on czyta sobie stan gry i możemy kontynuować rozgrywkę. Nie ma żadnych przerwań, nie ma żadnych reakcji, nie ma kancelowania jakichś eventów, zdarzeń i tak dalej. To wszystko musisz wykonać. Jest tak zrobione, żeby ten sam efekt uzyskać, jak w innych LCG-ach, ale w ramach twojej własnej tury. Ja lubię ten pośpiech. Kto się broni i tak dalej. Lubię ten pośpiech na żywo, tą chęć zobaczenia, co zrobi przeciwnik, wystawienia tych, no ja gram tak bardzo żywiołowo też, więc to też jest inny rodzaj. Ja wiesz, ja tego nie neguję, nie? Tylko chciałem Nie, tylko mówię, że inny tak jakby styl gry mamy czy preferujemy. Nie? Nie, natomiast ja broń Boże, nie? Ja też zdecydowanie wolę grać na żywo, ale ta gra świetnie działa asynchronicznie. Po prostu tyle. I to też chciałem ja za dobrze czytać nie umiem, więc odczytałem, że to najlepsza gra asymetryczna roku. O, no i super. I tutaj też wpisałem sobie kodeks, no bo różnica w tych frakcjach, to nie tylko chodzi o różnicę między frakcjami, ale różnica w obrębie frakcji, nawet jak grasz powiedzmy na jeden styl, bo tak naprawdę każda technologia podrzuca ci pewien pomysł na styl gry, ale w obrębie, bo frakcja dzieli się na technologię, ale nawet w obrębie tej technologii, gdzie masz narzucony powiedzmy jakiś tam styl, czy zaproponowany, to jeszcze masz możliwości tego customowania, tak jakbyś cały czas tą maszynkę gdzieś tam dokręcał, aby jak taki mechanik, wiesz, który pimpuje samochody, sobie tutaj śrubę dokręci, tutaj coś zrobi. Tak. I przecież grałem cały czas, te wszystkie partie mam tym czarnymi, i grałem tymi szkieletami różne partie, właśnie na taki szybki rush czy coś takiego, ale zawsze to było coś, a to pułapki, a to coś innego i zmieniało to wrażenia z rozgrywki, więc to jest gra, która bardzo dobrze pokazuje asymetryczność bez takiej kombinacji jak root, jeśli chodzi o ten próg wejścia, nie? Drugą grą no to jest Netrunner, no bo tak wspominając o tym Paganie, no to grając tak naprawdę korporacją, a grając runnerem gramy zupełnie inną grę. Mimo że tak jakby zrąb zasad jest ten sam, no to fabularnie tak jakby to, co nam gra narzuca, to przekłada się też na mechanikę, ale to nie jest tak, że mamy specjalne zasady dla runnera, jak w przypadku roota, czy dla korporacji. No, zasady są tak jakby te same, ale jeden ma po prostu inny cel i drugi ma inny cel i to sprawia, że te rozgrywki z obu stron wyglądają zupełnie inaczej, więc świetny, asymetryczny tytuł. Tak, Netrunner, czyli gra, gdzie jeden gracz jest hakerem i włamuje się na serwery, a drugi gracz jest korporacją i te serwery chce bronić i tam punktować agendy, tak, tajne agendy. No i dobra, zakładać pułapki. Twoja gra roku, kodeks, tak? Nie no, to jeżeli chodzi o grę roku, no to nie ma chyba wątpliwości, że to będzie Bear Trap. Nie, żartuję, kodeks, no będzie to kodeks.
Chociaż Bertrapa zagrałem też teraz i powiem ci, bałem się tej partii właśnie po kodeksie, bo zawsze się boję po pewnym czasie, jak wracam do moich ulubionych, kochanych tytułów. I niepotrzebnie, bo partia była fenomenalna, świetnie się bawiłem, naprawdę, ale obniżyłem ocenę Bertrapowi po tej partii, bo... Do 8? Po partii... Nie, do 8 nie, do 9, nie? Bo było na 9,5. Bo... Znaczy po prostu teraz będzie jedna dycha tylko. Bo świetnie się bawiłem, ale po partii sobie zadałem pytanie, w co teraz bym zagrał, w Bertrapa czy w kodeks? I nawet sekundy się nie wahałem, nie? Wiesz, jakbym miał wybór, nie? Mam idealny układ, taką gracza, który zna zasady w jedno, w drugie, umie w jedno grać, w drugie. Nie wahałem się nawet przez moment, nie? I powiem tak, żebym zagrał nie jedną, nie dwie, nie 10, nie 50, pewnie może po 100 partiach bym stwierdził, no dobra, to może teraz na przykład Bertrapa dla odmiany, tak, także najlepsza gra roku dla mnie to będzie kodeks. Oczywiście też niedostępny, tylko można sobie PNP kupić u wydawcy, ale to też jeszcze za chwilkę powiem jeszcze o jednej opcji. Znaczy on chyba będzie wypuszczał, tak? Kolejną edycję tego kodeksa. No to może za chwilę. No? Dobrze, no głównie to oczywiście wynikową tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, no to zostaje ta Arx jako gra, która w założeniu jest taka trochę eurowata, to jednak pokazuje pazur i zmusza, tak jak Paxy, do elastycznej zmiany strategii. Ta strategia musi być pomysł, ale on musi być dopasowywany do bieżącej sytuacji i tutaj nie można liczyć na to, że sobie zrobimy długofalowy silnik, bo pozostali gracze mają narzędzia, żeby nam ten silnik rozwalić, więc musimy tak jakby... To tak jak trochę jak w food chainie sobie zakładasz, że będzie sprzedawał hamburgery, ale wiesz dobrze, że to nie będzie trwało do końca gry, że za chwilę cię tym zblokują, więc już musisz mieć z tyłu głowy, to zaraz mi się skończy, więc pora też mieć ten awaryjne wyjście, tak jak ta książka Gdzie jest mój ser, nie? O tej myszce, która cały czas szukała nowego sera, więc tutaj tak samo trzeba być elastycznym, nie bać się zmian po prostu i to jest zupełnie tak jakby coś innego, czego szukałem na początku z grami planszowymi. Totalnym przeciwieństwem było dla mnie właśnie, jeśli chodzi o te gry faworyzowane właśnie kiedyś, czyli tak jak właśnie ten Res Arcana i tym podobne, gdzie czułem się bezpiecznie, że nikt nie mógł mi wejść, że ja sobie zaplanowałem coś i przez całą grę to będę sobie rozwijał, nie? I to też wiele lat trwało, zanim zmieniłem podejście do rozgrywek, więc... No ja mówię, ja grałem w Arx tylko w jedną partię, więc nie chcę tutaj właśnie jeszcze się śpieszyć, ale pozytywnie, tak jak wcześniej mówiłem, bardzo pozytywne pierwsze wrażenie. Bardzo mile zaskoczony byłem, bo mówię, no taki nastawiony byłem raczej na nie, a wciągnąłem się naprawdę elegancko i ja nie chcę mówić, że ta gra jest podobna do Paxów, nie, ale jeden taki vibe, który wyczuwam, to jest też to, że musisz się dopasowywać do sytuacji. Że to nie jest tak jak na przykład w części, nie wiem, Area Control, że wiesz, zawsze możesz wszystko zrobić i po prostu widać, że w tym momencie najbardziej mi się opłaca pójść i zaatakować kogoś, tak? Teraz mi się najbardziej opłaca, tutaj jestem okopany, to budować jakieś tam zamki czy coś takiego i jakieś tam punkty robić. To musisz się dopasować i do przeciwnika i też do tej ręki kart, tak? Tych akcji, które będą dostępne u Ciebie w rundzie, które, no nie wiem, póki co jestem naprawdę zadowolony i podoba mi się. Ręka kart właśnie przyciąga zbyt dużą uwagę, a to, co jest tutaj najistotniejsze, ta faza preludium jest przez początkowych graczy pomijana i to jest minus. Ale tak jeszcze w ramach tej gry roku, to chciałbym też takie podsumowanie zrobić, że to jest przykład gry, która ma bardzo skrajne recenzje, opinie. Shut Up and Sit Down ma tą grę roku. Arksy? Tak, Arx. Bolox Board Games on po prostu nienawidzi tej gry. No powiedział, że nawet za darmo odda, bo nikt nie chce tego badziewia kupić od niego. Najbardziej taką dla mnie sensowną opinią właśnie był ten podcast 115 Gamings i on dobrze pokazał trudności, które czekają graczy, jeśli chodzi o Arxa. Ale najśmieszniejsze jest to, że tak naprawdę każda z tych osób ma rację, bo to, czy
coś zaklika, że ty się w tej grze zakochasz, to są tak subiektywne rzeczy, to są ludzie, którzy będą przy stole, ta twoja pierwsza partia, zależnie od tego jak się potoczy, to będzie miała taki wpływ, że ty już wpadniesz w korytko z napisem nie podoba mi się albo podoba, więc tutaj no niestety... No ty też miałeś szorstką miłość na tak, początku. Więc a to rzadko też w sumie spotykane, nie? Że po pierwszych że są powroty nie jednej, nie dwóch, nie trzech partiach, że entuzjazm spada, a mimo wszystko jeszcze się potrafi odwrócić. Niestety recenzje nie są w stanie nam w przypadku takich no, cięższych gier stworzyć tej odpowiedzi na pytanie, dlaczego to mi się ma podobać. Nie? To tak jakbyś zapytał kogoś, dlaczego podoba ci się ten utwór, ten kawałek muzyczny. No, trudno ci jest powiedzieć, bo to są kwestie, które zahaczają już bardzo o bardzo takie subiektywne, osobiste odczucia. Coś wpada po prostu w serce, coś je omija i tutaj no musimy się sami przekonać, tylko jedyne co to możemy wejść z taką przestrogą, otwartym sercem, otwartą głową. Dajmy szansę na spokojnie jedną, drugą partię, bez emocji, bez wyciągania zbyt wczesnych wniosków. A nuż widelec ta gra odpłaci, aczkolwiek wiem, że to jest trudne, no bo wszyscy mamy miliony gier na regałach, każdy chce ogrywać, więc czasem ciężko o ten kolejny raz, żeby spróbować. Cieszę się, że mimo wszystko udało mi się do niej wrócić i skradła moje serce, także no. Tak, ja mówię, ja też jestem naprawdę zadowolony po tej jednej partii, czekam na następne i czekam też na partię dwuosobową, nie? Bo jestem bardzo ciekaw, ty mówiłeś, że no właśnie, tak, graliśmy i też nawiązując do tego, co tutaj mówiłem o recenzjach, no rozmawialiśmy wcześniej, Galatol mówił, że on do partii dwuosobowej nie usiądzie, bo według niego gra jest słaba. A ja poznałem tę grę po tych tam, nie wiem, 10 partiach i zasiadłem do partii dwuosobowej i grało się naprawdę rewelacyjnie, kiedy już gracze wiedzieli, co mają robić, nie? To już była zupełnie rozgrywka niż zacząć tę grę, powiedzmy, dwuosobowo po omacku, bo to tak jak w tym Ankhu, nie? Każda rozgrywka uczy cię nowych shenigansów, zwraca ci uwagę na pewne zagrożenia, które się mogą pojawić, jesteś już do nich przygotowany i dzięki temu gra po prostu staje się coraz ciekawsza, bo coraz bardziej zawzięta. Przecież pamiętam, że te pierwsze partie, na przykład tutaj z Marcinem Pawłem graliśmy, bardzo statyczne były, że każdy w tym swoim zakątku bał się wychylić, no bo zaraz dwóch się pobije, trzeci skorzysta. No tak. A okazuje się, że są techniki na to, żeby odważnie po prostu ruszyć w przestrzeń techniki i komuś seksualne. dokuczyć. Tak jest. Żeby go tam pomiziać. No dobrze, fajnie. No mówię, ja tylko jedną partię, ale jestem na tak, póki co. No dobrze, ja jestem zaintrygowany, na pewno jestem zaintrygowany. Zostawiłbym sobie oddzielny odcinek na Hype Train 2025, bo jest pewien tytuł, o którym chciałem dłużej powiedzieć i to myślę, że warto poświęcić mu jeden odcinek, więc no, dziękujemy serdecznie za tym, którzy wytrwali z nami kolejny rok albo którzy dołączyli do nas od niedawna, więc serdecznie dziękujemy za każdy komentarz, za każdy feedback właśnie w tych społecznościowych mediach. Czytamy i gdzieś tam sobie bierzemy do serca wasze propozycje, wasze pomysły, więc dzięki serdecznie. No i miejmy nadzieję, że uda się kolejny rok zakończyć w takim samym gronie, a być może większym. Ale to jesteś przy nadziei? Nie, chodziło mi o słuchaczy. A, okej. Właśnie, idźcie i mnóżcie się. Tak, dziękujemy i jeszcze raz zapraszamy na Discorda. Będzie naprawdę według mnie warto wskoczyć, zobaczcie, jak wam nie będzie pasowało, to najwyżej powiecie, że ja mam wyjdziecie. 2 nagrody, o których zapomniałem powiedzieć. No. Dawać jeszcze? Mamy chwilę? Tak. Nagroda Wodzireja Roku, czyli gra, która towarzyszyła mi w wszelkiego rodzaju takich towarzyskich sytuacjach imprezowych. No tych ońków przerobiłem trochę. No, jeśli chodzi o Duriana, to mam chyba najwięcej partii w ogóle na BGG, bo tam 45 partii zagrałem w tego Duriana, ale jednak palmę pierwszeństwa przekazuję do Fake Artist Go to New York. Mało grana gra, bo potrzeba dużo osób. Gra, która dużo to znaczy ile przynajmniej? No 5 moim zdaniem jest za mało. Z 7 to już jest fajnie, nie?
Gra, która tak naprawdę czerpie z pomysłów samych Kalambury, bo sytuacja jest taka, że gracz prowadzący daną rundę wymyśla hasło, zapisuje je na tabliczkach, ale na jednej tabliczce stawia X. Czyli jedna osoba nie wie, jakie jest hasło, no i po kolei podchodzimy do tablicy albo rysujemy na kartce, każdy ma flamaster w ręku w swoim kolorze i rysujemy, dotąd rysujemy, aż nie oderwiemy ręki, więc możemy narysować jedną kreskę, możemy sobie trochę pomalować i to jest przegenialny sposób na wyczucie tutaj fałszu przeciwnika, bo gdzie tu jest ukryty tak naprawdę gra, bo tak, osoba, która wymyśla hasło, jednocześnie jest w drużynie z fake artist. Fake artist nie chce, żeby na niego w ostatniej fazie głosowania, żeby ktokolwiek na niego wskazał, żeby większość graczy wskaże na niego, że on nie chce się zdradzić, że on nie wie, co trzeba było narysować. Co rysować, więc ściemnia, próbuje wpasować się w tą kategorię, no gorzej jak jest pierwszy. Ale osoba prowadząca tak jakby dostaje punkty, jeśli fake artist dostanie punkty, więc tak naprawdę osobie prowadzącej zależy na tym, żeby wymyślić banalne, totalne hasło. Powiedzmy hasło butelka. Dlaczego? No bo teraz te pozostałe osoby muszą narysować tą butelkę namęczyć się w taki sposób, bo jeśli wskażą na fake artist w głosowaniu, on powie, ok, jestem fake artist, ale zgaduję, że jest to butelka. To wtedy on i ten prowadzący wygrywa. Więc oni rysując tą cholerną, prostą butelkę, muszą tą butelkę tak powykręcać, że ty w końcu nie wiesz, no to ty jesteś fake artist, czy on jest. Ja zawsze gram na głupa, mam już po prostu opracowane różne strategie. Pierwszą kreskę stawiam totalnie głupią, żeby zmylić fake artistę. Na przykład, powiedzmy, dziewczyna przede mną, jest hasło zebra, rysuje. No wiadomo, hasło było tak, zebra, ale kategoria stworzenie, bo mówi się kategorię. No to rysuje jakiś łeb. No widzę, że rysuje łeb świnia, nie żadnej zebry, nie? No ale dobra, może po prostu chciała zmylić. No to ja idę dalej w tą zmyłkę i dorysowuję obroże. Zobaczymy, jak się dalej potoczy, nie? Gra się kończy, kiedy wypełnimy 2 kółeczka, czyli każda osoba narysuje 2 kółeczka i w drugim kółeczku rysuje coś bardzo charakterystycznego dla hasła, żeby pokazać innym, ja wiem, że wy wiecie, nie? I narysowałem, ten zwierzak się jakiś tam utworzył, ja narysowałem tak jakby kraty, które jednocześnie tworzyły pasy, zebry, nie? Rysuję to, wszyscy, o co chodzi? I patrzę po twarzach, ten się uśmiechał, ten nie zrozumiał żartu. Kurde, on jest ten. Więc rozgryzanie takie właśnie na takiej społecznej płaszczyźnie jest genialne. Albo po prostu jak ja dostałem X-a, to co zrobiłem? Spierdzieliłem z kolejki gdzieś tam w środek. Zrobiłem zamieszanie, nie chciałem być pierwszy, wsiadłem gdzieś tam w środek między ludzi i niemy żeby nie być pierwszym po prostu. I już zobaczyłem, kto co tam rysuje. I oczywiście atakowanie osoby, która powiedzmy, nie wiem, dorysowuje kopię, powiedzmy, jest narysowany jeden człowiek, ktoś rysuje drugi. No tak, kopiuj wklej. No, genialne hasła się pojawiają na przykład, no ale co ty miałeś na myśli w ogóle rysując to? No dziwię się w ogóle, że wiesz, w towarzystwie takich poważanych artystów ty zadajesz takie pytanie, co ja miałem na myśli. Ja ci wytłumaczę po grze, co ja miałem na myśli, ale nie teraz, dobrze? Nie pytaj mnie o takie w ogóle rzeczy, no. Jeśli nie rozumiesz sztuki, no to nie moja wina. Więc jest mnóstwo śmiechu, jest to dla mnie, no, przegenialny tytuł, bo jest banalny, jeśli chodzi o wytłumaczenie, bo to jest stare, dobre kalambury, ale ma te takie haczyki. No i mamy szpiega, nie? Mamy szpiega też, połączenie. Tak, to jest mamy szpiega, tak. Ale wiesz co, tak myślę sobie, bo podejrzewam, że jak jest mniej osób, to problem jest z tym, że łatwiej jest skazać tego szpiega i za mało informacji ma szpieg pewnie, nie? Ale to zwróć uwagę, że można by to home rulesować, na przykład powiedzieć, że musimy zrobić przynajmniej 2 albo 3 okrążenia, wszyscy muszą, wiesz, zrobić przynajmniej 2 albo 3 albo 4, tak, nawet rzeczy ale to wtedy jest dopiero łatwiej dla fejka, nie? Bo on już coraz więcej informacji zdobywa. Nie? To wyczuć, nie? Gdzieś to więcej wyczuć, nie? Więc to dla mnie nagroda Wodzireja, to jest ten tytuł. No i ja tutaj jeszcze sobie dałem taką nagrodę dwójkowego, czyli... Poczekaj, albo jeszcze jedna rzecz, no mówisz, że 7 osób, tak? 7 osób i 2 okrążenia, czyli 14 jakby rysunków, rozumiem, że ma postać, tak? No to po prostu umawiamy się, że jest nas nieważne, czy we dwóch, czy no dwóch to może nie. Czy gramy w 4 osoby, czy w 7, to przynajmniej 14 musi być rysunków, nie? Znaczy to nie można tak powiedzieć, że to od rysunku, bo ty po prostu kontynuujesz często, nie? Ktoś zaczął scenę, a ktoś inny ją dokończa. Mówię,
rysowań. Rozumiem, rysowań, okej. No i tutaj miałem dużą zagwozdkę, jeśli chodzi o tytuł tego roku dwójkowego, nie? Bo lubię tytuły dwuosobowe, aczkolwiek mam wrażenie, że już skłaniam się bardziej moje serce w kierunku rozgrywek wieloosobowych, gdzie zawsze najlepiej czułem się w rozgrywkach dwuosobowych, to teraz jednak doceniam też tego trzeciego, czwartego gracza przy stole. No i tutaj tytułów jest mnóstwo. A poczekaj, to na chwilkę ci przerwę, a zastanawiałeś się, dlaczego właśnie bardziej doceniasz wieloosobowe? Czy sobie zrobimy o tym oddzielny odcinek? Znaczy, wiesz co, no tak jednym zdaniem, no to daje to szersze spektrum tak jakby kombinowania możliwości, bo daje to taki wentyl trochę oddechu, jest ta trzecia osoba, wchodzi ten element troszkę negocjacyjny, rozmowy, jakichś krótkotrwałych nawet sojuszy, tylko że właśnie dla mnie 3-4 to jest taki maks, bo jak już jest tak jak w Dominus Species jest 5-6 osób, coś to jest dla mnie już za dużo, mój mózg nie jest w stanie tego ogarnąć. A jeśli jeszcze jest w stanie to ogarnąć tym moją wyobraźnią, co kto będzie zamierzał, to jest mi fajniej to przewidzieć i się wpasować a no dwuosobowo to wiadomo, no jesteśmy tylko my, ta gra jest dużo bardziej intensywna. I nie zawsze mam chęć na tak ostre doznania. No i tutaj się pojawił Flash Duel, Puzzle Strike, Netrunner, Seventh Sea, Cezar, ten 20 minut łącznie z tym Syndykatem Zbrodni. Bardzo dobre tytuły. Wydawałoby się... Grałeś, tak? W Cezara też? Tak, Cezara i Syndykat Zbrodni miałem okazję zagrać. Tytuły, które dociągnij żeton, połóż żeton, wiesz, wydawało się banalna mechanika, ale jak cudownie, świetnie się w to grało w porównaniu z takim Rebirthem, gdzie mechanikę masz tą samą, nie? Jekyll i Hyde, przecież mamy ten Trick Taker dwuosobowy. I tutaj zastanawiałem się między Kodeksem a Sekigaharą. Sekigaharę znam lepiej już, bo mam partii, już ci mówię, w Sekigaharę zapisałem 15 partii też, więc to nie jest jakaś tam olbrzymia ilość. I nie wiem, nie jestem w stanie, bo to są tak dwie różne gry, bo Sekigahara, no tej asymetrii to no jest tam, ale to jest to nie jest to co proponuje kodeks, nie? Więc no emocje są olbrzymie tu i tu. Też, bo te rozgrywki dwuosobowe mają to do siebie, że no te decyzje naprawdę dużo ważą, więc w Sekigaharze odrzucenie każdej kostki, każdej karty jest ciężką decyzją. W kodeksie wiesz, że jak wybierzesz tą kartę tej technologii, no to w tą stronę już musisz iść i tego się trzymać, więc no ode mnie tutaj te palmy pierwszeństwa dla tych dwóch tytułów, Kodeks i Sekigahara, jeśli chodzi o gry, które jeśli pomyślę sobie o grach dwuosobowych minionego roku, to te tytuły przychodzą mi pierwsze na myśl. No. O widzisz, fajnie, że wspomniałeś jeszcze o Jekyll vs. Hyde, nie? Bo ja jej nie wspomniałem. Mi się jeszcze tam udało zagrać parę partyjek na BGA, też świetny według mnie Trick Taker, bardzo nie dla każdego, ale świetnie mi się w tą grę gra. No, minusem tej gry jest to, że jest tylko Trick Takerem na dwie osoby, w sensie tylko Trick Takerem, tak, że to nie jest ta gra z mapą, z jakimiś kartami, z jakimiś wyszukanymi nie wiadomo iloma unikami, ale to jest jeden z absolutnie topowych fillerów. Na pewno najcięższy dla mnie taki heavy thinky filler, tak? Taki ciężka gra, krótka, bardzo skondensowana. No dobra, tym razem naprawdę się już żegnamy. Zapraszamy na nasz odcinek Hype'u 2025. A dzisiaj o grach rozmawiali Irek i Piotrek, dzięki wielkie. Dzięki serdecznie. A i zapraszamy na Discorda. Jeszcze raz. Teraz już nie wiem, który tam na Discorda zapraszam. Będzie link w opisie. Opisie. Tak jest. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, hej. Dobra. To zatrzymuję. Okay.